Stolica Węgier to młode miasto, które powstało w 1873 roku z połączenia trzech niezależnych bytów: Budy, sąsiadującej z nią Obudy oraz Pesztu. W momencie największego przepychu Budapeszt konkurował rozmachem z Wiedniem, a także innymi europejskimi stolicami. To w końcu tutaj powstało pierwsze kontynentalne metro i jeden z największych na świecie parlamentów. Dziś chcemy Was oprowadzić po najciekawszych, naszym zdaniem, miejscach w Budapeszcie. Mamy tylko nadzieję, że starczy nam czasu. Zapraszamy! Zwiedzanie miasta polecamy zacząć od Pesztu, czyli jego lewobrzeżnej strony. Na poznawanie najważniejszych miejsc najlepiej zostawić cały dzień, a to, czego się nie uda, zobaczyć kolejnego dnia. Dzielnica Peszt jest 2 razy większa od Budy. Tutaj znajduje się większość najważniejszych budynków miasta. Ogromny parlament, zachwycająca wnętrzami bazylika, liczne muzea, reprezentacyjne place i zielone parki. W tym filmie opowiemy o kilku ciekawych i mniej znanych miejscach, ale zaczniemy dość sztampowo, od budynku parlamentu. To bez wątpienia najważniejsza wizytówka miasta. Powstała w drugiej połowie XIX wieku. Nowy parlament rozpoczął obrady dokładnie w 1000. rocznicę powstania węgierskiego państwa, więc musiał być symbolem, koło którego nikt nie przejdzie obojętnie. Odwiedziliśmy jego wnętrze w ramach zorganizowanej wycieczki. O naszych wrażeniach opowiadamy w innym odcinku. Link na końcu filmu. W panoramie Pesztu znajduje się jeszcze jeden budynek z kopułą podobną do parlamentu. To Bazylika Świętego Stefana, wzniesiona ku czci pierwszego króla Węgier. Jest największym kościołem w kraju, którym może pomieścić 8,5 tysiąca wiernych. Świątynia olśniewa przepychem. Od wnętrza kopułę zdobi niewiarygodnie piękna mozaika Boga Ojca. W jednym z bocznych ołtarzy znajduje się wyjątkowa relikwia, zmumifikowana dłoń pierwszego króla Węgier, Stefana I. 2 najpiękniejsze w mieście synagogi wybudowano obok siebie. Wielka synagoga jest wielka nie tylko z nazwy. To faktycznie 3. największa synagoga na świecie, zbudowana w połowie XIX wieku na fali austriackiej fascynacji Orientem. Druga, Rumbacha, jest młodsza od wielkiej o 25 lat. Oktagonalna świątynia jest przesłonięta stanowiącą jej przedsionek kamienicą, zbudowaną w stylu neomaurytańskim. Tutaj przerywamy spacer po ścisłym centrum i wsiadamy do kolejki żółtej linii metra. Udajemy się do parku, gdzie zrelaksujemy się w największych w Europie termach. Okazały kompleks kilkunastu basenów, spa i saun zbudowano pod koniec XIX wieku, wykorzystując podziemne źródła termalne. Będąc w pobliżu, zwiedzamy również zamek, który choć wygląda na bardzo stary, ma zaledwie 115 lat. Pierwotnie powstał jako atrapa na wystawę z okazji tysiąclecia Węgier. Jednak szybko stał się tak wielką atrakcją, że dekadę później cały kompleks odbudowano z trwałych materiałów. Wracamy do metra linii M1. Jej stacje są niewielkie i umieszczone zaledwie kilka metrów pod ziemią, ponieważ wybudowano je metodą odkrywkową jeszcze pod koniec XIX wieku. Starsze od budapesztańskiego metra jest tylko metro londyńskie, ale śmiało można mówić, że metro w Budapeszcie jest najstarsze na kontynencie. Nowe linie metra również mają się czym pochwalić. Wiele stacji znalazło się w rankingach najpiękniejszych na świecie, a prowadzące do nich ruchome schody uważane są za najbardziej strome. Podczas poruszania się nimi można dostać zawrotu głowy. Aleja Andrassiego, pod którą znajduje się żółta linia metra, to reprezentacyjna arteria miasta. Według założeń z końca XIX wieku miała być najważniejszą drogą w mieście. Na całej długości znajdują się wysokie kamienice, w których swoje siedziby mają ambasady, hotele, banki i sklepy z porcelanu. Ale najwięcej jest tutaj chyba sklepów z zegarkami. Z tego też powodu nazwaliśmy ją Aleją Zegarków. Przy alei mieści się również muzeum poświęcone ofiarom stalinizmu i nazizmu. Dom Terroru znajduje się w narożnej kamienicy, w której niegdyś znajdowała się siedziba stalinowskiej bezpieki, a wcześniej również faszystowskie więzienie. Polecamy odwiedzić.
Wiele ciekawych miejsc i zabytków znajduje się przy nabrzeżu. Mniej więcej po środku długiego bulwaru wybudowano pierwszy łączący Budę i Peszt most łańcuchowy. Warto przejść się bulwarem nieco na północ od mostu, aby zobaczyć nietypowy pomnik. Rozrzucone chaotycznie na pierwszy rzut oka buty w rzeczywistości są pomnikiem ofiar Holokaustu, które zostały rozstrzelane w tym miejscu, a ich ciała zepchnięte do rzeki. Prawobrzeżna Buda pełni głównie rolę miejskiej sypialni. Najważniejsze turystyczne atrakcje znajdują się na wyrastających przy Dunaju wzgórzach. Są tam kościoły, bramy, kamieniczki, ale przede wszystkim ogromny zamek. Całość zabudowy została wpisana na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Zwiedzanie wzgórza zamkowego najlepiej rozpocząć rano i poświęcić na ten cel cały dzień. Czas, który pozostanie, warto przeznaczyć na wejście na szczyt góry Gellerta. Pomimo krótkich dni udało nam się zobaczyć oba te wzgórza, ale o tym opowiadamy już w innym odcinku. Link na końcu filmu. Zasubskrybujcie kanał, włączcie dzwonek, aby nie przegapić żadnego nowego filmu. Do zobaczenia.